pozwalający na minimalny ogień Gladius pomiędzy dwiema rurami. Sam usiadłem ciężko na posłaniu. Ogień powoli ogrzewał pomieszczenie, a ja nie chciałem brać się przedwcześnie do opatrywania rany tylko po to, żeby dostać zawału z zimna. Bez ściągnięcia ocieplanych spodni i bielizny termicznej się nie obejdzie, a jakoś nie miałem ochoty się niepotrzebnie chłodzić. Potrzebnie zresztą też nie. Kiedy zrobiło się nieco cieplej, ściągnąłem jedną nogawkę i obejrzałem ranę. Krew już zaschła, zlepiając wszystko w jedną burą masę, więc wyglądało to naprawdę paskudnie. Westchnąłem ciężko. No cóż, igła w dłoń. Będziemy się szyć. A potem spróbujemy podleczyć magią. Zamrugałem nerwowo i szarpnąłem się na posłaniu. Musiałem przysnąć, nawet nie wiedzieć kiedy. Na szczęście ogień nie zgasł. Klinga Gladiusa wciąż jarzyła się pełgającymi płomykami. Noga bolała nieco mniej, więc moja kuracja czarami musiała zadziałać. Nie miałem ochoty wychodzić spod ciepłych koców i pledów. Nakryłem się szczelniej, z głową, zostawiając sobie tylko dziurkę na oczy i nos. Poleżę jeszcze trochę, a później... Stała w głębi pomieszczenia, zaplątaniną rur i zaworów. Widziałem dokładnie jej koszulkę nocną, w uśmiechnięte zajączki i sięgające za ramiona połowę włoski. Nawet ułożenie palców, gdy jej rączki wisiały wzdłuż ciała, było identyczne jak u niej. Ale to nie mogła być ona. Niezmiernie powoli wysupłałem ze śpiwora rękę. Sięgnąłem po Gladius. W ciemności, którą była jej twarz, poblaskiwały dwa punkciki oczu, jak u dzikiego zwierzęcia nocą. Patrzyła na mnie. Czułem to, a w głowie kłębił się cały huragan myśli i uczuć. To nie była ona. Ale przez te wszystkie lata tyle razy w chwilach słabości wyłem do pustego nieba, błagając obojętnego Boga i jego służbistych aniołów, żeby pozwolili mi ją jeszcze raz, tylko raz zobaczyć, że serce aż rwało się dawno nieodczuwanym bólem. Utopiłbym świat we krwi, żeby móc ją jeszcze raz, pieprzony ostatni raz, objąć i przytulić. Ale to nie była ona. Dłoń dotknęła rękojeści miecza. Palce zaplotły się wokół wyrzeźbionej w drewnie rękojeści. Płomień drgnął, zakołysał się. Wraz z nim zatańczyły w pomieszczeniu cienie. Perspektywa na chwilę popłynęła. Uciekła ostrość widzenia. Gdy przyciągnąłem klingę bliżej i podniosłem się na posłaniu, już jej nie było. Piekło i szatani. Mruknąłem przez ściśnięte gardło. Wiedziałem, że nie zostanę w tej piwniczce ani chwili dłużej. I to nie tylko dlatego, że Jonasz był z minuty na minutę coraz dalej ode mnie. Ubrałem się i wyszedłem z powrotem na kłujący w policzki mróz. Udało mi się odzyskać minimum ciepła i sił. Poza tym energia góry jakoś musiała się tu mimo wszystko przesączać. Poczułem się niemalże świeżo. Przymknąłem oczy. Tak, wyczuwałem ćruciny wyraźnie. Nieco słabiej te już gasnące, powbijane w ciała i stal w przedsionku twierdzy. O wiele mocniej te tkwiące w ciele Jonasza, wciąż palące go świętym ogniem, nie dające spokoju i chwili wytchnienia. Czemu ich nie wyciągnął? Trudno powiedzieć, ale jeśli trafiłem go w lewy bark, to mógł zwyczajnie nie mieć czym. Mało kto potrafi operować sam siebie, tym bardziej postrzeloną ręką, nawet jeśli nie żyje. A przecież jego prawa dłoń nadal gniła sobie gdzieś na wschód od ruin miasta, obok jego i mojego niedoszłego
przełaj przez zasypany śniegiem plac zabaw. Noga wciąż dawała o sobie trochę znać, więc znalazłem sobie kawał długiej metalowej rurki, na której opierałem się niczym na lasce szamana. Dla dopełnienia obrazu nasadziłem jeszcze na szczyt kostura ludzki czerep, a potem aż zachichotałem nad własną głupotą. Niewiele było potrzeba, żeby człowiek wrócił do pierwotnego zestawu zachowań i wyobrażeń na temat swojego ja. Tak. Byłem posłańcem zagłady i się z tym nie ukrywałem. Nie.